Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszym puchowym produkcie, jaki zakupiłem i który mnie przekona do tego typu wypełnienia. I jest to Quilt Cumulus 350. Co to jest Quilt? Nie wiem, czy jest jakaś polska nazwa. W każdym razie, upraszczając, jest to taki śpiwór bez pleców. Ogólnie idea polega na tym, żeby zredukować objętość masy przy zachowaniu walorów termicznych, bo jakiegokolwiek ocieplenia używamy, to działa ono tym lepiej, im bardziej jest rozprężone. A ocieplenie, które mamy pod plecami, będzie zwykle ściśnięte, czyli nie będzie działać, a przynajmniej nie będzie działać tak dobrze, jak by mogło rozprężone. Jeśli chodzi o parametry techniczne tego quilta, to jego temperatura komfortu oszacowana jest na 2 stopnie Celsjusza, a temperatura limit na -4 stopnie. Mamy 13 komór typu H wypełnionych 350 gramami puchu. Jest to polski gęsi puch o sprężystości 850 kuinów. Rozłożony ma szerokość 140 cm w ramionach i 100 cm w nogach przy długości 195 cm. Zastosowano tu materiał Pertex Quantum o gramaturze 29 gram na metr kwadratowy w splocie ripstop. No i wszystkie szwy są bardzo starannie poprowadzane, jak to zwykle w Cumulusie. Materiał jest przyjemny i bardzo komfortowo się śpi pod taką kołderką. Elementem konstrukcyjnym, który może odróżniać różne quilty, będzie footbox, który może być na stałe, czyli taka końcówka, jak to jest zwykle w śpiworze, a może być też tak jak w naszym przypadku, w sensie w przypadku tego modelu, który teraz omawiamy, gdzie mamy zamek i ściągacz, dzięki czemu możemy rozpiąć footbox i zmienić ten nasz quilt po prostu w taką zwykłą kołderkę. Co uprzyjemnia korzystanie z takiego ciepłego quilta w ciepłe dni, no bo możemy się tam lepiej wietrzyć pod spodem i nie ma problemu, że się nam robi za gorąco. Takiego quilta możemy używać na glebie, czyli z jakąś matą, materacem, karimatą czy czymkolwiek, jak i w hamaku. Do używania na glebie zwykle mamy jakieś takie dodatkowe mocowanie, które pomaga w utrzymaniu quilta i maty w dobrej pozycji. Dodatkowo minimalizuje ryzyko, że przy jakimś obracaniu czy innym wierceniu się mata nam wypadnie. W tym przypadku naszego quilta mamy takie płaskie gumki, pomiędzy które można wsadzić materac. Mamy też płaskie klamerki, których pozycję możemy regulować, co pozwoli na ustawienie odpowiedniej przestrzeni w naszym quilcie. Na gumkach, jak i na quilcie mamy pary mieszane męskich i żeńskich, dzięki czemu można spiąć boki quilta bez gumki, więc dla szczupłej osoby będzie to prawie jak zwykły śpiwór. Można zauważyć, że ta oszczędność wagi jest kosztem wygody użytkowania, bo mocowanie tych gumek to dodatkowy kłopot. Tak, to jest więcej niż po prostu zasunięcie suwaka. Trzeba też zwrócić uwagę, jak je zakładamy, by nie były odwrócone w przeciwne strony i by nie mieć tych samych końcówek na gumce i na quilcie. A nawet dobrze zamocowane gumki mogą nie uchronić przed zimnym podmuchem osób, które mocno się wiercą w nocy. W hamaku jest znacznie łatwiej. Zwłaszcza jeśli mamy underquilta, bo nie trzeba używać żadnych gumek, a wszystko nam się samo ładnie układa. Więc tutaj ta oszczędność masy jakby jest gratis. Obawiałem się, że te klamerki będą jakoś się wbijać, ubierać czy coś, ale do tej pory nie miałem z tym żadnego problemu. W ogóle ich nie czuję. Do spania na glebie zwykle używam jednej gumki, jeżeli nie zapomnę jej w ogóle zabrać, i też jakby nie ma z tym żadnych problemów. Ponieważ nie ma pleców, to nie ma też kaptura, co też jest jakąś tam oszczędnością masy, ale jednak na zimne dni jakąś czapkę do spania trzeba ze sobą mieć, ale to pewnie tak czy siak byśmy ją mieli na dzień do noszenia czy cokolwiek, więc nie jest to jakieś takie straszne. Gdy kupowałem tego quilta, to dopiero zaczynałem z hamakiem, więc zdecydowałem się na tego quilta z otwieranym footboxem, żeby było jak najbardziej uniwersalnie. Ale zasadniczo to głównie używałem ściągacza i to raczej w momencie rozstawiania się. A gdy już byłem w hamaku, to prędzej wyjmowałem nogi z footboxa, niż go tam rozpinałem, czy cokolwiek z nim tam gmerałem. Od tego czasu też znacznie rzadziej zdarzało mi się spać na glebie. Chyba tylko zimą, gdy budowaliśmy jakieś tam quinzy, żeby spać w śniegu. Więc myślę, że teraz zdecydowałbym się na jakiś top quilt serii Taiga, gdzie bardziej optymalny krój pozwala na lepszą dystrybucję puchu i mniejsza jego ilość pozwala na lepsze osiągi termiczne, a od biedy na glebie też jakoś by to było. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego quilta i przesiadka ze syntetycznego śpiworu, który ważył 3 razy tyle i pakował się też do 3 razy większego pakunku, to była po prostu czysta przyjemność.
a obawy związane z utratą walorów termicznych przez puch w przypadku, gdy mamy jakąś tam wilgoć, to były jednak przesadzone. Wiadomo, to wymaga dodatkowej dbałości, żeby jednak się nie zamoczył i wietrzenia go, jeśli tylko się da, przed spakowaniem i tak dalej, ale nie jest to takie problematyczne. I zachęcam też do czytania komentarzy, bo umieszczacie tam bardzo interesujące sugestie i porady i to by było na tyle. Dzięki. I jest to Cumulus Quilt 250? 350?